Dzień dobry. W dzisiejszym filmie będziemy dużo pracować, ponieważ z takich oto miejsc połączeń okien, które wyglądają po prostu brzydko, zrobimy takie piękne beleczki. Zapraszam na film. Ale żeby zrobić takie belki, najpierw trzeba oczywiście zdjąć wszystkie możliwe wymiary tego miejsca. I teraz tak, co nas będzie interesować? Interesuje nas głębokość tutaj od tych dystansów, które przybijaliśmy, do okien. Staraliśmy się oczywiście okna wstawiać w miarę równo, ale słuchajcie, to są wielkie skrzydła, i wszystko z drewna, więc to nie jest tak, że jesteście w stanie zrobić przy 10 oknach co do milimetra w każdym miejscu. Nie ma siły. Więc mierzymy tu, w 4 miejscach i mamy 4 wymiary zdjęte. Kolejna rzecz to są wysokości tutaj. Kolejne 2 wymiary. I jeszcze jeden wymiar nas interesuje, czyli od tego miejsca załamania sufitu do podłogi. I mając te wymiary, możemy śmigać do warsztatu. Ja tutaj jeszcze tylko podpowiem, że zastanawiałem się dość długo, jak to wszystko, słuchajcie, zamocować, żeby po pierwsze było to estetycznie, po drugie, żeby oczywiście to było porządnie przyciśnięte do ram okiennych. I wymyśliłem taką rzecz, że mamy tutaj 2, 4, 6, 8. Widzicie to takie otworki. Zobaczycie na samym końcu, co jeszcze tam się pojawi. I to będą otwory montażowe, dzięki którym przyciśniemy naprawdę mocno tą belkę do okna. No więc zabieramy się do pracy, a później wrócimy jeszcze do tego pomieszczenia. Pokażę Wam, jak to zaczyna nabierać kształtu. No to ruszamy ostro z pracami i pierwsze cięcie oczywiście wstępka ręczna w ruch. Mierzymy drewno, tutaj dębina, przepiękna dębina, zresztą zobaczycie później sami, 35 mm i z tego naprawdę da się pracować, bo szerokie dechy, sami zobaczycie. No i dobrze, i tutaj kolejna deska w takim razie na stół. Mierzymy to z zapasem, ucinamy końcówkę, parę centymetrów, tam mogą się pojawić jakieś pęknięcia, później wycinamy to, co nam już pasuje i tutaj oczywiście trzeba się zastanowić zawsze, czy ciąć najpierw na przykład wzdłuż, czy od razu w poprzek. No, to już do operatora tak naprawdę należy, żeby jednak trochę tutaj pomyśleć. Duża pilarka stołowa oczywiście jest niezbędna przy tej pracy. Cięcie wzdłuż, tutaj nie było już brzegowania, ponieważ te dyski już były wcześniej przez nas przygotowane. Skok na wyrówniarkę i tutaj już można zacząć myśleć o tym też również, w którym kierunku ta deska będzie ułożona, co pójdzie to brzydsze, chociaż trudno tutaj było wynaleźć te brzydsze części, czyli na przykład z jakimś błyszczem na przykład na zewnątrz, a w środku normalny kawałek z usłojenia. No i tutaj na pilarce oczywiście, tak, Arek, dobrze, z popychaczem oczywiście, nie pchamy tam rąk blisko tarczy. O, tutaj też ciekawy sposób uzyskania wymiaru. Tutaj mieliśmy chyba 162 mm, więc spokojnie nam to wchodzi w wyrówniarkę, przepraszam, w grubościówkę. Można sobie w ten sposób wymiar uzyskać. Kolejne elementy tutaj już jest struganie na 20 mm, to będzie wymiar wszystkich elementów na grubość. No właśnie. I tutaj również czasami, słuchajcie, bo naprawdę tutaj chodziło o to nam, żeby zrobić to bardzo dokładnie, więc czasami te pół milimetra na przykład zbiór, nie ma problemu. Struk ręczny w rękę i takie cięcia również tutaj wykonujemy. Cięcia poprzeczne w tym momencie pracujemy, że tak powiem, na 2 osoby, na 2 maszyny, czyli na przykład Arek robi coś na pilarce w tamtej części warsztatu, a ja mogę się wspomóc tutaj ukuśnicą ręczną. Tutaj mamy, widzę, już kąt zmieniony, więc zacięcie na 11 stopni to jest nachylenie tego dachu u nas i sufitu również. I możemy się wtedy podzielić, tak? Pracy jest w tamtej części, w pomieszczeniu. Tak, tutaj znowu frezowanie. I tak, frezowanie bardzo mała erka, dosłownie
przepraszam, nie RK, to jest faza pod kątem 45 stopni, około 2 mm może maks. Desek, zobaczcie, tutaj mamy wiertło Fi 10 mm, pełnym ogranicznikiem, bo to jest dla nas kluczowe, żeby absolutnie nie przejść głębiej. Musimy mieć miejsce, żeby schować łeb, ale też, żeby ten łeb miał siłę trzymania. Więc jest tam parę milimetrów w głąb, ale jeszcze wymyśliłem sobie, że będziemy zabijać to na takie kwadratowe otwory. Przepraszam, zabijać kwadratowymi klinami. I dlatego też było tutaj używane dłuto kwadratowe od dłutownicy. Idealny wymiar, piękna sprawa. Szlifowanie. Tutaj pamiętajcie, że no to jest takie szlifowanie powiedzmy po maszynie, więc tutaj naprawdę 120 papier i kończymy, bo będziemy tutaj również używać olej twardy, zobaczycie dalej, i on również wymaga tego, żeby nie przesadzać z papierem z gradacji. Klejenie. Akcja błysk. Również tutaj wspomagam się śrubami, które dają nam też możliwość sklejenia tego i spasowania, czy na pewno wszystko jest ok w pomieszczeniu. Jak tak, możemy zabierać się za klejenie. I tak też robiliśmy przy wszystkich deskach, żeby sprawdzić faktycznie, czy nie popełniony został gdzieś błąd. No nie chciałbym tego skleić i nagle się okaże, że coś nie halo. Było to złapane na kilka śrub, na kilka wkrętów, ale zauważyłem również, że no jednak musiałbym zrobić tych wkrętów dużo więcej, żeby skleiło się z odpowiednią siłą w wszystkich miejscach. Mówię, nie będę przesadzał, ścisków u nas dostatek, więc ściski w ruch i to faktycznie docisnęło nam tą deskę frontową od tych dwóch desek po brzegach. Dobra, i kolejny temat, czyli magiczny płyn typu woda. Pamiętajcie, to jest bardzo dobry sposób na podnoszenie włókien przed nanoszeniem preparatu dowolnego. Jedna warstwa wody, odczekujecie oczywiście pół godziny, godzinę, zależy od pomieszczenia, jak macie nagrzane. Później znowu papierem 120, to już idzie migiem i tak przygotowana deska w tym momencie, ta obłożeniowa, jest gotowa do nanoszenia preparatów. Chwilę to oczywiście zajmuje, ale uwierzcie mi, na pewno warto. I po szlifowaniu jeszcze frezowanie krawędzi, czyli fazowanie. To ta sama faza, około 2 mm. I to już uważam, że temat nadaje się do nakładania oleju. Temat był poruszany przeze mnie dość szczegółowo. Ja wiem, że zdecydowałem użyć 3 warstwy. Wiadomo, że każda osoba, która będzie w tych pomieszczeniach, jeśli będzie dostęp do tych okien, będzie chciała wyjrzeć na przykład przez okna na zewnątrz, wtedy ręka ląduje właśnie na tych słupach, więc teoretycznie po tym nie chodzimy, ale wiem, że na pewno będzie to, że tak powiem, macane. Więc skoro będzie dotykane, więc te 3 warstwy myślę, że naprawdę starczą na długie, długie lata. Między warstwami, oczywiście między szlif, gąbka jest na stole, to załamuje te wszystkie takie stające jakieś tam włoski, które jeszcze się na pewno pojawią i to trzeba ewidentnie zrobić za każdym razem. To idzie, słuchajcie, te 3 warstwy przy takiej desce, którą widzicie, myślę, że w 15-20 minut spokojnie byłem w stanie zrobić, czyli wcieranie, później wycieranie, później utwardzanie i międzyszlif. I kolejny raz. A teraz skok na zupełnie inny temat, czyli egzotyk. I tutaj wybrałem naprawdę twarde gatunki. Mam takich klepek sporo. Twarde gatunki, które uwielbiam używać. To jest ekwiwalent aluminium w warsztacie. Jeśli potrzebuję zrobić coś naprawdę twardego, trwałego, to sięgam właśnie po te materiały. Rozcinam na taśmówce, później skok na wyrówniarkę i tutaj muszę przyznać, że cieszę się, że wymieniłem wszystkie nożyki, bo uwierzcie mi, że przy tych twardościach noże
muszą być naprawdę bardzo ostre, inaczej deska będzie nam podskakiwała, będzie nam się ślizgała po prostu po nożach czy nożykach. Tutaj mamy wał spiralny. Później grubościówka i zobaczmy tutaj na wyświetlacz od 11 mm do 11,5 na 10,5 mm, czyli mam 0,5 w plusie w stosunku do dłuta, które było używane do tworzenia tych gniazd. Takie oto patyczki, że tak powiem, zrobiłem. No i po pocięciu na pilarce jeszcze wrzucam to na grubościówkę, nadaję dokładny 10,5 i to już nadaje się do dalszej pracy. No i powiem Wam szczerze, zastanawiałem się, jak zrobić w miarę dokładnie. Wybrałem oczywiście narzędzia ręczne. Tak jest. Zobaczcie. Tutaj mamy ustalony zderzak. Piła ręczna, piła japońska w ruch. Nie ma lepszej metody, słuchajcie. To jest kilka posunięć i jest taki mały kloceczek obcięty. Można byłoby oczywiście kombinować na taśmówce, czy na każdej dużej maszynie, ale to by wymagało przygotowania specjalnego, żeby te materiały Wam po prostu nie fruwały po warsztacie, bo ze względu na swoją lekkość to by naprawdę się wybijało. Kwestia wbicia, no to widzicie, przygotowałem sobie taki również szablonik z HDF-u 3 mm. To pozwala mi wbić dokładny wymiar, uzyskać po wbiciu, że każdy ten kołek będzie wystawał na 3 mm. Łatwizna, prawda? I na tym etapie zakończymy to nagranie. Myślę, że estetyka jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, chociaż ja już wymyśliłem jeszcze inną metodę. Słuchajcie, można to było jeszcze zrobić na ucios. Co prawda, naprawdę by to utrudniło robotę, ponieważ, zobaczcie, tutaj bez problemu, tak, można byłoby zrobić na ucios. No a co z tym miejscem? Wtedy trzeba byłoby jeszcze nawet, słuchajcie, ten kawałek i na dole również zrobić na ucios, co byłoby trudne. No oczywiście nie niemożliwe, ale by naprawdę utrudniło robotę, więc pomyślałem sobie, że to już chyba przesada. Więc takie oto słupiki powstają. Kolejne dwa, gdzie mamy 135 stopni. No, tam będzie jeszcze trudniej, więc to myślę, że nagramy jeszcze osobny film, pokażę Wam, jak tam się uporamy z tym łączeniem pod kątem. Będzie fajna zagadka. I jeszcze została belka, słuchajcie, chyba 8-metrowa pod sufitem i dwa słupy takie pionowe. Więc zapraszam Was na kolejne odcinki. Szkoda, że nie możecie tego podotykać, bo jest po prostu naprawdę strasznie mi się to podoba. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Myślę, że już w kolejnym roku chyba, nie? Na razie, cześć.